Witam Państwa na drugim z cyklu wykładów poświęconych metafizyce współczesnej. Zgodnie z zapowiedzią będzie na nim mowa o rozwoju fizykalnej i metafizycznej teorii relacji między materią a ruchem od średniowiecza do czasów współczesnych. Ostatnim osiągnięciem naukowym, o którym wspomnieliśmy w pierwszym wykładzie, była Jana Buridana teoria impetu. Oprócz niej wieki średnie przyniosły jeszcze kilka innych dokonań, które zapowiadały zbliżające się dopiero narodziny nowoczesnych nauk przyrodniczych. Natomiast w metafizyce pojawiła się nowa, wielka synteza. Jej autorem był święty Tomasz z Akwinu, który dostrzegł fundamentalne znaczenie istnienia jako drugiego oprócz istoty metafizycznego składnika bytu. W jego ujęciu wszystkie byty przygodne są złożone z istoty i istnienia, natomiast byt pierwszy, będący odpowiednikiem Boga religii, jest czystym aktem istnienia. W związku z tym wszechświat, który dla filozofów starożytnych po prostu istniał odwiecznie, według Tomasza otrzymał akt istnienia od bytu pierwszego. Dotyczyło to istot wszystkich bytów poznanych przez umysł bytu pierwszego: materii, roślin, zwierząt, ludzi i aniołów, zwanych w tradycji metafizycznej inteligencjami lub formami czystymi. Za Arystotelesem przyjął Akwinata koncepcję materii pierwszej, którą chwilowo tu pomijam dla zachowania zwartości wywodu. Tu wystarczy powiedzieć, że według Tomasza istota każdego bytu cielesnego obejmuje materię i formę substancjalną, przeto żywioły materii nieożywionej, rośliny, zwierzęta i ludzie są bytami złożonymi podwójnie z materii i formy oraz z istoty i istnienia. Natomiast istota anioła obejmuje samą formę, więc jest w nim tylko złożenie z istoty i istnienia. Istnienie bytów ożywionych utożsamił Akwinata z ich życiem, a jako źródła ruchów wsobnych w tych bytach przyjął ich formy. Jednocześnie przejął od Arystotelesa dowód kinetyczny i uważał, że byt pierwszy porusza pierwsze ciało niebieskie, a następnie ruch jest przekazywany przez sfery niebieskie do naszego świata podksiężycowego, tak, że ogień, choćby był najgorętszy, nie mógłby palić, gdyby nie wpływ tego pierwszego ciała niebieskiego. 200 lat później koncepcję pierwszego poruszyciela podważył jednak Mikołaj Kopernik. W De Revolutionibus oświadczył śmiało: ja w każdym razie mniemam, że ciężkość nie jest niczym innym, jak tylko jakąś naturalną dążnością, którą boska opatrzność Stwórcy Wszechświata nadała częściom po to, żeby łączyły się w jedność i całość, skupiając się razem w kształt kuli. A jest rzeczą godną wiary, że taka dążność istnieje w Słońcu, Księżycu i innych świecących planetach, po to, by na skutek jej działania trwały w tej okrągłości, w jakiej się nam przedstawiają, a niezależnie od tego w wieloraki sposób wykonują one swe ruchy krążące. Z wystąpieniem polskiego astronoma zbiegło się w czasie zaprezentowanie przez Franciszka Suareza dynamistycznej koncepcji materii. Dynamistycznej to znaczy takiej, według której w materii istnieje siła, po grecku dynamis, rozumiana przez Suareza jako akt wirtualny umożliwiający przechodzenie do działania. Hiszpański filozof poddał również drobiazgowej analizie wspomnianą koncepcję materii pierwszej, rozumianej jako czysta możność. W myśl tej koncepcji wszystkie byty materialne miały składać się z materii pierwszej i formy substancjalnej, a akt istnienia mógł się łączyć tylko z całym złożeniem, a nie z którymś z elementów z osobna, za wyjątkiem duszy ludzkiej, w związku z czym materia pierwsza nie mogła istnieć realnie. Suarez uznał takie stanowisko za niepotrzebne mnożenie scholastycznych dystynkcji, czyli rozróżnień, i oświadczył, że należy zdecydować się na jedno z rozwiązań. Albo materia pierwsza istnieje, albo nie istnieje. A ponieważ widać, że byty materialne przecież istnieją, to należy uznać, że materią pierwszą jest całość świata fizycznego bez uwzględniania form. Za życia Suareza ruszyła lawina odkryć w naukach szczegółowych. Galileusz, zwany ojcem nowoczesnej nauki, doszedł do wniosku, że ruch ciała w próżni może z natury trwać w nieskończoność. Kartezjusz stwierdził, że ruch został nadany materii przez Boga w chwili stworzenia i jego ilość we wszechświecie pozostaje niezmienna. Przyjaciel Galileusza i krytyk Kartezjusza, francuski uczony ksiądz Piotr Gassendi,
podjął próbę dostosowania metafizyki do szybko zmieniającego się naukowego obrazu świata. Odrzucił arystotelizm, a w jego miejsce przyjął epikureizm, który dostosował do wymogów wiary katolickiej. W związku z tym stwierdził, że materia jest zbudowana z atomów, które zostały stworzone i wprawione w ruch przez Boga. Na dokonaniach Kartezjusza i Gassendiego oparł się Robert Boyle i ogłosił hipotezę korpuskularną, według której materia jest zbudowana z rozciągłych korpuskuł, czyli cząstek, a ruch jest ich równie fundamentalną własnością jak rozciągłość. Na tym jednak poprzestał i wniosków metafizycznych nie wyciągnął. Uczynił to natomiast jego rodak działający w tym samym czasie, anatom i filozof Franciszek Glisson. Jako pierwszy zaobserwował on i naukowo opisał pobudliwość tkanek w badanych przez siebie organizmach zwierzęcych. Zadał sobie następnie pytanie, gdzie jest ostateczne źródło obserwowanej pobudliwości i usiadł do pisania traktatu metafizycznego na ten temat. Przewidywał, że zajmie mu to około 2 lat. W rzeczywistości pisał traktat przez długie lat kilkanaście, ale w końcu udzielił odpowiedzi. Ostatecznym źródłem pobudliwości musi być sama materia. Swoje wywody oparł głównie na przykładach pobudliwości obserwowanej w organizmach zwierzęcych, a następnie rozciągnął wnioski ze swoich odkryć na rośliny, materię nieożywioną i formy czyste, czyli anioły, tworząc, jak piszą współcześni recenzenci, jeden z najbardziej oryginalnych systemów filozoficznych, jakie pojawiły się w drugiej połowie XVII wieku. W dziele Tractatus de natura substantia energetica stwierdził, że materia jest substancją energetyczną i istnieje w niej życie pierwsze, vita primeva, które jest tak proste jak najmniejsze jej cząstki. Z pewnością życie pierwsze jest naturą energetyczną bytu samoistnego, pisał. Nie da się utrzymać twierdzenia, jakoby tak szlachetny byt, jak byt samoistny, mógł być bezczynny i bez pożytku. Dlatego w swej bytowości obejmuje naturę energetyczną, nie różniącą się od niego realnie, będącą po prostu pierwszą w stosunku do przyczyn dalszych zasadą działania, która w związku z tym pierwsza poznaje, pierwsza pożąda, pierwsza porusza, czyli sama przez się bytuje. Czytając te słowa, można zaryzykować twierdzenie, że gdyby inni naukowcy równie umiejętnie łączyli nauki przyrodnicze z filozofią, to kwestia opracowania współczesnej metafizyki byłaby już dawno załatwiona. Glisson natrafił jednak na mur niezrozumienia i mimo, że jego teoria pobudliwości zajęła poczesne miejsce w biologii, nazwisko jej odkrywcy zostało zapomniane na 3 wieki. Wiek XVII, w którym żył Glisson, i wiek następny to czasy wielkich uczonych dynamistów, takich jak Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Józef Roger Boszkowicz i Christian Wolff. Wypracowane przez nich ujęcia relacji między materią a ruchem zgadzają się co do tego, że w materii są wewnętrzne siły wywołujące różne rodzaje ruchu. Czasy, w których tworzyli dynamiści, przyniosły odkrycie mikroskopu, co jak się wydaje wpłynęło na wzmocnienie tendencji do przyjmowania za Boylem hipotezy korpuskularnej. Dla Newtona korpuskuły były po prostu atomami, dla Boszkowicza atomami punktowymi, będącymi centrami działania odpowiedzialnymi za przenikalność ciał, dla Wolffa elementami prostymi, a dla Leibniza materia stała się epifenomenem, czyli zjawiskiem wtórnym działania punktowych jednostek natury duchowej, zwanych przez niego monadami. Epokę dynamistów zamknął Immanuel Kant swoją koncepcją eteru. Kantowski eter miał stanowić kontinuum, to znaczy jego cząstki miały ściśle przylegać do siebie, nie mogło być między nimi pustych miejsc. Drgania eteru miały być czynnikiem konstytutywnym materii w ogóle, biernej, zanurzonej w dynamicznym eterze, a siły przyciągania i odpychania pojedynczych ciał miały być wydedukowane z jego wibracji. Kilkadziesiąt lat później, w roku 1875, angielski inżynier i fizyk Samuel Tolver Preston, znający już prędkość światła i teorię fal elektromagnetycznych, wysunął hipotezę, że cząstki materii są zagęszczeniami eteru i poruszają się wewnętrznym ruchem zachodzącym z prędkością światła, co sprawia, że jest w nich ukryta gigantyczna ilość energii.
ocenił, że jedno ziarno, czyli tzw. gran materii, o masie równej około 1,15 grama, czyli około 10 razy mniejsze od współczesnej jednogroszówki, zawiera ilość energii pozwalającą na wystrzelenie ciężaru 100 000 ton na wysokość około 3 km, co było całkiem niezłym 75% przybliżeniem wyniku podawanego przez współczesną fizykę. Rozumowanie Prestona zostało doprecyzowane na przełomie XIX i XX wieku przez kilku uczonych, aż wreszcie w roku 1903 włoski przemysłowiec i geolog Olinte de Pretto, rozważając proces rozpadu radioaktywnego uranu i toru, doszedł do wniosku, że każde ciało zawiera w sobie energię równą całkowitej masie tego ciała, pomnożonej przez kwadrat prędkości światła. I podał wzór określający związek masy z energią E równa się mv², w którym V oznacza prędkość światła, czyli wzór znany dzisiaj powszechnie pod postacią E równa się mc². Na marginesie, jeżeli kogoś z Państwa interesują szczegóły historii powstania tego wzoru, to znajdzie je na stronie pod adresem wyświetlanym w tej chwili na ekranie. Opisany przez fizyków związek między masą a energią świadczył, że to, co nazywano wcześniej materią, może występować w dwóch, by tak rzec, stanach skupienia, jako masa lub jako energia. Jednak dla bliższego określenia relacji między materią a ruchem potrzebne były dalsze odkrycia. W roku 1905 niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia Albert Einstein podał wytłumaczenie efektu fotoelektrycznego, opartego na założeniu o kwantowej naturze światła. Jednak nie wyciągnął z tego dalszych wniosków. W roku 1923 amerykański fizyk Arthur Compton eksperymentalnie wykazał korpuskularne własności promieniowania elektromagnetycznego, takie jak rozpraszanie na elektronach, posiadanie kierunku ruchu przed i po zderzeniu, przenoszenie energii i pędu, jednak również on poprzestał na samym opisie obserwowanego faktu. A przecież cały mikroświat wydawał się już głośno wołać: hej fizycy! Odkryte przez was kwanty stanowią coś jednego, co raz wykazuje własności cząstkowe, a raz falowe. To wołanie usłyszał francuski fizyk Victor de Broglie i w roku 1925 wysunął hipotezę, że każda cząstka ma przypisaną sobie falę. Zaczęto wówczas mówić o dualizmie korpuskularno-falowym materii, chociaż nie sposób znaleźć informacji, kto i gdzie pierwszy użył tego terminu. Hipotezę de Broglie'a uogólnił austriacki fizyk Erwin Schrödinger, formułując w 1926 roku podstawy mechaniki kwantowej zajmującej się opisem falowych własności materii w dowolnym układzie mikroskopowym. Według jego teorii elektron w stanie stacjonarnym w atomie może być opisany za pomocą stojących fal materii. Hipoteza de Broglie'a została potwierdzona eksperymentalnie przez Clintona Josepha Davissona i Lestera Germera w roku 1927. W tym samym roku de Broglie przedstawił teorię fali pilotującej, lecz ku jego wielkiemu rozgoryczeniu została ona odrzucona przez środowisko fizyków, a węgierski matematyk żydowskiego pochodzenia Jan Neumann zarzucił jej wprost, że jest błędna. Mimo że zarzuty Neumanna odparła niemiecka filozof i matematyk Małgorzata Hermann już z początkiem lat 30. ubiegłego wieku, zniechęcony de Broglie zarzucił rozwijanie swojej teorii na 20 lat. I powrócił do niej dopiero w roku 1952, gdy zainteresował się nią i zaczął ją dalej rozwijać systematycznie amerykański fizyk żydowskiego pochodzenia David Bohm. Z uwagi na wkład obu autorów jest ona dzisiaj nazywana teorią de Broglie-Bohma. Powtórna krytyka zarzutów Neumanna przeprowadzona przez północnoirlandzkiego fizyka Jana Stuarta Bella w latach 60. ubiegłego stulecia sprawiła, że teoria de Broglie-Bohma jest obecnie uważana za równorzędną z tzw. interpretacją kopenhaską mechaniki kwantowej. Jan Stuart Bell nie mógł nadziwić się oporowi środowiska naukowego przeciwko koncepcjom de Broglie'a i mówił wprost: gdy ojcowie założyciele, chodzi o ojców założycieli nowej fizyki, łamali sobie głowy nad dylematem cząstka czy fala, de Broglie w roku 1925 zaproponował oczywistą odpowiedź: cząstka i fala. Ta idea wydaje się tak naturalna i prosta i pozwala rozwiązać dylemat fala czy cząstka w tak jasny i zwyczajny sposób, że jest dla mnie wielką tajemnicą, dlaczego była tak powszechnie ignorowana.
Mówiąc na innym miejscu o odrzuceniu teorii fali pilotującej, Bell stwierdził: De Broglie przedstawił taką teorię w 1927 roku, ale został wyśmiany. Wydaje mi się to dość haniebne, bo nikt nie obalił jego argumentów, po prostu go zakrzyczeli. Jak widać, środowiska naukowców bywają dalekie od naukowego obiektywizmu. Dualizm analogiczny do korpuskularno-falowego, ale sięgający hipotetycznych elementów materii znacznie mniejszych od znanych dotychczas, przewiduje opracowana w latach 70. ubiegłego stulecia teoria strun. Według tej teorii struny to podstawowe elementy materii, 100 miliardów razy mniejsze od protonu, nieustannie wibrujące na różne sposoby. Każdy rodzaj wibracji ma odpowiadać innemu rezonansowi lub cząstce. Amerykański fizyk o japońskich korzeniach Michio Kaku, współtwórca strunowej teorii pola, przedstawia hipotetyczne struny następująco. Struna jest tak niewiarygodnie mała, że z pewnej odległości jej rezonans i cząstka są nie do odróżnienia. Dopiero gdy w jakiś sposób uda nam się powiększyć cząstkę, zauważymy, że nie jest ona wcale punktem, ale rodzajem drgań wibrującej struny. Z 10-wymiarowej teorii strun wynika, że geometria struny może być ostatecznie odpowiedzialna zarówno za pochodzenie sił, jak i strukturę materii. Kaku z dumą prezentuje sformułowane przez siebie boskie równanie, mające opisywać wszystkie oddziaływania. I stwierdza, że teoria strun jest jedyną z proponowanych przez fizyków teorii wszystkiego, która sprawdziła się w ciągu ostatniego półwiecza, więc to prawdopodobnie ona pozwoli dotrzeć do samego jądra rzeczywistości badanej przez fizykę. Czy tak będzie? Czas pokaże. Natomiast tu i teraz można stwierdzić, że teoria strun ujmuje relacje strun i wibracji analogicznie do relacji cząstek i fal, znanej z teorii de Broglie'a. Można więc wstępnie powiedzieć, że teoria strun milcząco zakłada dualizm strunowo-wibracyjny materii. Imponującemu rozwojowi fizykalnej teorii relacji między materią a ruchem nie towarzyszył przez ponad 2 stulecia odpowiedni rozwój teorii filozoficznej. Za ostatnią próbę utrzymania związku klasycznej filozofii z odkryciami nowoczesnych nauk szczegółowych uważa się syntezę opracowaną przez Antoniego Rosminiego w pierwszej połowie XIX wieku. Jednak główny nacisk jest w niej położony zgodnie z ówczesnymi trendami na teorię poznania, a nie na metafizykę. Więcej chętnych do rozwijania metafizyki w duchu Arystotelesa i Tomasza nie było i wszystko wskazuje na to, że zostałaby ona ostatecznie zahibernowana, gdyby nie encyklika Leona XIII Aeterni Patris, która zalecała oparcie teologii katolickiej na myśli świętego Tomasza z Akwinu. Dzięki temu tradycja tomistyczna została podtrzymana, ale niestety nie nawiązała należytego kontaktu z naukami przyrodniczymi, ponieważ jej zdezaktualizowane naukowo koncepcje zostały zdogmatyzowane w ramach sztywnych interpretacji twierdzeń teologicznych. W ciągu prawie 1,5 wieku od ukazania się encykliki miały miejsce tylko 2 poważniejsze próby opracowania syntezy metafizycznej w duchu tomaszowym, oparte na współczesnym naukowym obrazie świata. Pierwsza z nich, podjęta w drugiej połowie XIX wieku przez księdza Piotra Semenenkę, wprowadzała do metafizyki pojęcie siły. Nie wyszła jednak poza stadium początkowe i ma dzisiaj tylko znaczenie historyczne. Jej omówienie można znaleźć w moim artykule Piotra Semenenki Próba odnowy filozofii klasycznej, zamieszczonym w 5. numerze rocznika tomistycznego. Druga próba, podjęta przez austriackiego uczonego księdza Alberta Mitterera w ubiegłym stuleciu, zasługuje na szersze omówienie, które wykracza poza ramy tego naszego spotkania. Kończę więc drugi z cyklu wykładów poświęconych współczesnej metafizyce i zapraszam na trzeci, w którym wreszcie postawimy pierwsze kroki w nowym świecie myśli.